Probably from television, there was a serial called Ramajany, and many people used to watch that. There was a television serial. Był taki serial telewizyjny, no i było tam wiele odcinków Ramajany. Yeah, and they show why Lord cut the nose of Shurpanakha and how Mother Sita was abandoned by Ravana. I tam było wyjaśnione, dlaczego pan Ramachandra odciął nos Shurpanace, dlaczego Sita Devi była porwana przez Ravanę. But you see, there is a deeper meaning behind these stories, which is not shown on the television. Ale jest jeszcze głębsze znaczenie tych wszystkich historii, które były niepokazane w telewizji. That's why you need acharyas and parampara to understand that. Dlatego potrzebujemy acharyi i guru parampara, aby dowiedzieć się o tych wszystkich sprawach. So it is said in Chaitanya Charitamrita, Bhagavatam Pad Vaishnava Rasthanya. If you want to understand scriptures, you must approach a self-realized Vaishnava. Jest powiedziane w Chaitanya Charitamricie, jeżeli chcesz zrozumieć Pisma Święte, trzeba zwrócić się do acharyi, czystego Vaishnava. And hear from him. I słuchać od niego. Yeah. So where do we get information about Lord Ram? Gdzie znajdziemy informacje o panu Ramachandrze? So Prabhupada said that I have given everything in my books. Prabhupada powiedział, że ja dałem wam wszystko w moich książkach. So Prabhupada wrote a letter in 1975 in July to Dinanath and Mishra. Więc w 1975 roku, w lipcu, Prabhupada napisał list do Dinanatha Mishry. And there Prabhupada mentioned that I have a desire to translate Valmiki Ramayana. I w tym liście Prabhupada takie pragnienie, ukazuje swoje pragnienie, że chce przetłumaczyć Ramajanę napisaną przez Valmikiego. Yeah, and Prabhupada mentioned that it is authorized. I Prabhupada powiedział, że tak, Ramayana jest autoryzowana. So who wrote Valmiki Ramayana? Who wrote Valmiki? Yeah, this is a question. Valmiki. Valmiki? Yeah. So who first wrote Valmiki Ramayana? Kto pierwszy napisał Ramajanę? Bo tutaj mówca powiedział, kto napisał Ramajanę Valmikiego. Ja powiedziałem, że Valmiki. Ale kto pierwszy napisał Ramajanę? Yeah, so how did, or in another words, how Valmiki got this Ramayana? I w jaki sposób Valmiki otrzymał wiedzę o Ramajanie? No one? No one, czyli nikt. So you see, Lord Brahma actually is the first one who wrote the Ramayana. Pan Brahma jest pierwszą osobą, która napisała Ramajanę. So he wrote 1 billion verses and he taught it to his son, Devrishi Narad. I on napisał 1 milion wersetów i przekazał tą wiedzę swojemu synowi Devrishi Naradzie. And then Narad one day came and he met Valmiki ji, and then they have a conversation, and that's how Ramayana came I out. Narada spotkał Valmiki, mieli konwersację, dyskusję i w ten sposób Ramayana została przekazana Valmikiemu. So Valmiki asked about, tell me, Valmiki asked some questions and Narad ji replied. Więc Valmiki zapytał kilka pytań i Narada odpowiedział. And after that, Narad left, like he always does, and Valmiki meditated on these verses. I wtedy Narada Muni opuścił Valmikiego i wtedy Valmiki zaczął medytować o tych wszystkich wersetach. And this expansion of the conversation, what Narad has mentioned, that was the result in front of us, 24,000 verses of Valmiki Ramayana. I rezultatem tej konwersacji z Naradą Muni Valmiki spisał 24 000 wersetów opisujących Ramajanę. But you see, when Valmiki Ramayana it starts that Valmiki was actually sad. Before starting to write the Ramayana, he was very unhappy. Valmiki, zanim zaczął pisać Ramajanę, był bardzo przygnębiony, nieszczęśliwy. And why is that?
Dlaczego tak się działo? Because he saw a hunter who shot a bird and he cursed the hunter. May your mind will be disturbed eternally. A hunter shot a Nie bird. Ramayan. No, before in Valmiki, Jesus saw. He saw. Yeah, and that's what made him unhappy in his life. So, Valmiki saw a hunter shooting a bird, and he didn't felt happy why a hunter is shooting a bird, and then he cursed the hunter. And he cursed the hunter. Yeah, Because- may your mind be disturbed eternally. Aha. Zanim Valmiki zaczął spisywać Ramayanę, był nieszczęśliwy z tego powodu, że zobaczył myśliwego zabijającego ptaka. I on przeklął tego myśliwego, żeby jego umysł na wieki, żeby był nieszczęśliwy, żeby umysł był nieszczęśliwy ciągle. Yeah, and the thing is, he started to think after cursing, I'm a saint. Why have I cursed this person? I should be more tolerant. I wtedy zaczął myśleć nad swoim postępowaniem. Powinienem być świętą osobą. Dlaczego powinien być tolerancyjny? Więc dlaczego przekląłem tego myśliwego? And then he started to contemplate about, what happened. And he realized that even the curse was very poetic. I on wtedy tak zaczął kontemplować nad tym, co zrobił i powiedział, że nawet to przekleństwo było wypowiedziane w poetyczny sposób. So see, Valmiki was unhappy, which is in Hindi called shok. W Hindi bycie nieszczęśliwym jest nazywane szok. And from this came out shlok, the verses of Ramayana. I w ten sposób powstało słowo ślok, czyli wersety Ramayana. Yeah, because then Lord Brahma came and he said, now is the time that you have to write the Valmiki Ramayana. Lord Brahma. Że Pan Brahma pojawił się i powiedział, że teraz jest ten czas, żeby napisać te wersety Ramayana. Yeah, so actually Ramayana is the first great poem in the history which was revealed to the mankind on this planet. Więc tak naprawdę Ramayana było pierwszym jakby takim eposem, poematem, które zostało objawione ludzkości na tej ziemi. And this is important, that it is a poem. I trzeba to zrozumieć, że to jest poemat. So what is poetry? Więc co to jest poezja? So if you read a poem have a many layers of meaning hidden underneath. Więc poem to jest po prostu ma wiele ukrytych takich warstw, które są jedna na drugim. Yeah. So poets they write, very nicely, but those words are very condensed in the meanings. Więc poeci oni piszą te zwrotki swojego poematu, ale każde słowo ma bardzo głębokie znaczenie. So that's why in Uttarakhand of Ramayana it's mentioned that Ramayana is unsurpassed form of Gayatri. I w Uttarakhand jest napisane, że Ramayana jest niedoścignioną poematem, czyli wersją Gayatri. And since the thing is that you need an intelligent person to understand, Valmiki was worried that whom I'm going to teach this science. I to wymaga bardzo zaawansowanej osoby. Valmiki był zakłopotany, kogo ja będę uczył o tej Ramayanie. So then he taught it to Lava and Kush, the kids of Lord Rama. I dlatego Valmiki przekazał tą wiedzę Lawie i Kusi. To są synowie pana Ramachandry. Okay, so this is how we got Ramayana. I to jest właśnie w ten sposób otrzymaliśmy Ramayana. Okay, so what is Ramayana? Więc co to jest Ramayana? I mean, you are not here to just listen, you can also speak. Nie tylko powinniście słuchać, ale możecie też mówić. Więc co to jest Ramayana? Okay, Ramayan, it's a journey. So Ayan means journey and Ram. Okay, so it's journey of Ram. Więc tutaj Nagesh
Prabhu powiedział, że Ayan to jest podróż, a Rama, pan Ramachandra, więc to jest podróż pana Ramachandry. So who is Ram? Then my question is. Więc kto to jest Ram? Ramachandra. Who takes pleasure in himself and is Rama, like Yeah, person. and take pleasure. Rama znaczy, że ta osoba, która doznaje przyjemności. So Prabhupada quoted this verse, Ramante yoginom nante, right? What you mentioned, Satyanand Chit Atmani. So this is what Ram's definition is: that one who gives pleasure, one who sit in the heart of devotees, and what he do, he give pleasure to them. Więc jest taki werset powiedziany przez Ślatupada, przez siostry, że Rama, to znaczy to słowo Rama, to jest przyjemność, jaką doznaje jogini, którzy, i to jest właśnie Pan, który znajduje się w sercu, daje tym joginom tą przyjemność. And then in this verse it's called Iti Rama. So this is called Ram, and Param Brahma Abhidhiyate, which means he is non-different than the Supreme Personality of Godhead. I też to szczęście jest nieróżne od Boga najwyższej osoby. Okay. Who else is Ram? What another definition of Ram is? Jaka inna definicja słowa Rama jest? Perfect king. Perfect king. Oh, that's a good one. He's a perfect. So in Padma Puran it comes. Doskonały król, tak. So expert, the word expert come. I w Padma Puranie jest opisane to słowo Ram jako ekspert. So it is called in Padma Puran Ramayatam Vara. Vara means expert. Vara znaczy ekspert. So it means he's the best person, Purushottam, Jest najlepszą osobą, Purushottam. and who is giving the best enjoyment. I daje najlepsze szczęście. So the enjoyment which Lord Ram can give is much better than eating in an Indian restaurant. I to szczęście, które daje Pan Ramachandra, jest o wiele, wiele wyższe niż jedzenie w indyjskiej restauracji. Okay, that's good. What else is the definition of Rama? And I'm saying, so what else? Is there another definition of Rama? Jaka jest jeszcze inna definicja słowa Rama? Yes, Prabhu. He's a good son of his parents. He's a good son of his parents. Jest dobrym synem swoich rodziców. Well, every mother will say my son is a good son. You can ask mothers. Każda mama będzie myślała swoim synu, że to jest moje takie bardzo fajne, posłuszne dziecko. They are The one who smiling. followed the path of truth. I have to follow the path of truth. Okay. And also we No, can they are saying that. Musi podążać za ścieżką prawdy. Okay. And one more thing, like how ideal human being should be. How I Maryada Purushottam. Okay, we will come to that. Maryada Purushottam. What Mataji said, he has to follow the path of truth. The one who followed the The path one of who truth. follow the path of So truth. this is definition of Ram. They are telling, I'm just. That's okay. To know she's talking about her son or daughter. About Ram. Or about Ram, nie. Więc jeszcze inne, według Mataji, inne znaczenie słowa Ram to jest osoba, która podąża za ścieżką prawdy. I tu Prabhu jeszcze mówił o tym, że Maryada Purushottam, ale o tym możemy mówić później. So you see, there is another, when you are speaking about truth and this, so in Agni Puran, a definition of Ram comes. Ram is coming from two words, Ra and Ma. Więc w Agni Puranie jest jeszcze inne definicje i tak dzieli się na pół. To słowo Ra. Ra znaczy ogień, znaczy szczęście. Yeah, so Ram is fire who burns. Więc Ram jest ogniem, który spala All the sins of his devotees wszystkie grzechy swoich wielbicieli by his expertness. dzięki swojej ekspertyzie. And after burning all the sins of their devotees, they receive bliss.
I potem jak spala wszystkie grzechy swoich wielbicieli, oni osiągają szczęście. And there are more and more definitions in scriptures like Ram. Jest wiele różnych definicji słowa Rama But w Pismach Świętych. Yeah, but the thing is, what Prabhu mentioned there, Maryada, yeah, this Prabhu. Prabhu wspomniał to słowo Mariada, Purushottam. Yeah. So the thing is, Valmiki in his Ramayana, he haven't referred to Ram as God. He didn't? Yeah, he didn't. Więc Valmiki w swojej Ramayanie nie określał pana Ramachandry jako Boga. Now the question is why? Dlaczego? Because if you read, there are many commentaries on Ramayana. So in North India there is Ramcharitramanas, in South there is Kamban Ramayana. And you know, they are writing that Ram is I God. wiele osób w Indiach, na północy i na południu piszą swoje komentarze do Ramayany. Yeah, and but Valmiki has not mentioned that Ram is God. Więc Valmiki nie wspomniał w Ramayanie, że pan Ramachandra jest Bogiem. Why is that? Dlaczego w ten sposób postąpił? Because you see, Ram is doing. Because he was acting like a human being. Yeah, he was acting like a human being. That's the key. A big. So you can translate. Więc ja powiedziałem, ponieważ działał jak ludzka istota. So the thing is, he's acting like a human being, and that is a key here. He's acting. He's not a human being. He's acting like a human being. Więc tu jest to takie kluczowe zrozumienie, że on nie jest ludzką istotą, jest Bogiem, ale działa jak ludzka istota. Which means many people in India, they say Maryada Purushottam, that he is teaching us morality. Yeah, that's the concept. I wiele osób w Indiach może powiedzieć, że pan Ramachandra uczy nas moralności, Maryada Purushottam. But that's not why Lord Ram came. Ale nie po to przybył tutaj do tego świata materialnego pan Ramachandra. So you can read the commentaries of the acharyas, and all of them are agreeing on this, that Ram's mission was not to come and teach morality. I wiele acharyów komentuje w ten sposób, że to nie było celem pana Ramachandry, kiedy pojawia się w tym świecie, żeby uczyć nas tutaj moralności. There are dharma shastra, yeah, where the code of moralities are written. So why God has to come to just teach the morality? W Dharma Siastrach jest powiedziane bardzo dużo o moralności. Dlaczego Bóg musi tutaj wstępować i uczyć nas moralności? Just like in Bhagavad Gita, many things are mentioned, yeah, like how to sleep, how to eat, but that's not the core message of Bhagavad Gita. Bhagavad Gita uczy wiele rzeczy, jak spać, jak odżywiać się, ale to nie są główne tematy Bhagavad Gity. In the same way, Lord Ram, yes, you can take morality, but that's your understanding, that be truthful by this. But Lord Ram didn't came to teach morality. W ten sam sposób pan Ramachandra nie przybył tutaj, aby uczyć nas moralności. So what does the word Maryada means? Więc co to znaczy to słowo Maryada? Tak? To be in limits, I mean, what? To be in limits. Yes. Exactly. Tu. So limit, Maryada means limit. Limit. To be in the limit of something. To have your limit. Więc Maryada znaczy, że jesteśmy w pewien sposób ograniczeni. So he is known as Maryada Purushottam. Why? Because he is teaching us the limit. Limit of what? Ale dobrze jest Maryada Purushottam, jest osobą, ale tu, czego uczy nas, jakie ograniczenia, o jakich ograniczeniach nas uczy. Limit of devotion. Te ograniczenia oddania. What Sita can do for Lord Ram, Lakshman can't do. To, co Sita Devi może zrobić dla pana Ramachandry, Lakshman nie może tego zrobić. What Hanuman can do in the limit of his service, Lakshman can't do. To, co może zrobić Hanuman w swojej służbie, nie może tego zrobić Lakshman. Yeah. So he's teaching us the limit of the devotions. I on uczy nas tych ograniczeń służby oddania. And actually, if you say someone
that Lord Ram came, that we should follow the rules and regulation, then you will see in full Ramayana everyone broke the limits. I może ktoś powiedzieć, że Pan Ramachandra chciał nauczyć nas różnych rzeczy, ale czy moralności, czy jeszcze innych rzeczy, ale możemy w samej Ramayanie zobaczyć, że te jakby ograniczenia zostały przerwane. I mean, except Lord Ram, no one follow the path of limits, yeah? Z wyjątkiem Pana Ramachandry, z wyjątkiem wszystkich, tylko Pan Ramachandra mógł podążać za tą ścieżką. I mean, Sita broke limit. She was, she started yelling at Lord Ram. As a wife, you are not supposed to do that. Więc Pan Sita Devi, ona też złamała te ograniczenia, krzycząc na Pana Ramachandrę, że ona nie powinna w ten sposób się zachowywać. She said to this much extent that you can't protect me. That's why you don't want to take me. I ona do tego stopnia doszła, że ona powiedziała, ty nie chcesz mnie chronić, dlatego nie chcesz mnie zabrać. Hanuman is a brahmachari and he broke the limit of brahmacharya. I Hanuman jest brahmacharinem, ale on też przekroczył te So ograniczenia. when he went to Lanka to search Sita Mata, Kiedy on udał się na Lankę, aby zobaczyć, gdzie jest Sita Devi, so he was looking in the palace because he thought Ravan have kept her in the palace, yeah? więc on rozglądał się w pałacu, ponieważ myślał, że Sita Devi będzie w pałacu. So there Ravan, was lying and there was his, all the women and they were undressed. So as a brahmachari, you are not supposed to peek in the bedroom of someone. Więc wszyscy tam było party, no i był Ravan, spał i wszystkie te kobiety, które brały udział w tych, oni wszyscy byli rozebrani. No i brahmachary nie powinien wchodzić do takich miejsc, gdzie są nagie kobiety. Yeah. So in this way, everyone is breaking their limits. Yeah. I w ten sposób każdy jakby przekracza te swoje ograniczenia tej służby. So the message of Ramayana is that Ramayana is teaching us what is the limit of devotion, and to serve the God, you can even break those limits. Więc Ramayana uczy nas, jakie są ograniczenia służby oddania i też pokazuje nam, jak możemy przekroczyć te ograniczenia w służbie dla Pana. But you see, many people, they don't understand the message of Ramayana like this. Ale wiele osób nie rozumie przekazu Ramayany w ten sposób. And Lord Ram, that's why was very unhappy when he finished the pastimes here. I wtedy, kiedy Pan Ramachandra kończył swoje rozrywki, był bardzo nieszczęśliwy. Because as Lord Ram, he did Nar Leela. Ponieważ jako Pan Ramachandra on wykonał te ludzkie rozrywki, Which means he acted like a human and followed morality. on działał jak człowiek i podążał za moralnością. And people thought that is it. That is what Lord Ram came to teach. I wtedy ludzie pomyśleli, że to wszystko, czego nas nauczył. But Lord Ram was unhappy because they didn't understand that Lord Ram is God. I wtedy Pan Ramachandra był nieszczęśliwy, kiedy już odchodził, ponieważ oni nie zrozumieli, że on jest Bogiem. Therefore he said, I will come as Krishna. I wtedy on powiedział, że ja przyjdę jako Krishna. And I will do Ishvara Leela, yeah? I ja wykonam te rozrywki jako Ishvara, jako kontrolę. So you see, as Ram we worship him for the truth. I jako Pan Ramachandra my wielbimy go za prawdę. But as Krishna we worship him for his lies. A Krishna wielbimy za to, że umie kłamać. I mean, Lord Ram was born in the day at 12. Krishna is born in the night, completely opposite. Na ten sens. You can check. Was afternoon? Yes. So we have fast afternoon. Yes, we have fasting. No, fasting to sunset. I don't know, but that's what mentioned in the Valmiki. Więc można zobaczyć, Pan Krishna urodził się w nocy o 12, a Pan Ramachandra o 12 w południe. And
Lord Ram gave his word for his father. He said, I will go to the forest, and then the father left the body. I wtedy pan Ramachandra dał swoje słowa, ja teraz pójdę do lasu, wykonam twoje polecenie, no i w tym czasie Dasharat, jego ojciec, opuszcza ciało. And his, brother came and he said, now please come back. He said, no, I gave my words. I will stay in forest. Period. I nawet po tym, kiedy Bharat, Yeah, Bharat. Bharat przybył do lasu i powiedział, że teraz możesz wrócić i zarządzać tym państwem, a on powiedział, nie, ja muszę pozostać, ponieważ to jest polecenie ojca. And so he gave his word and he follows his word. I dał swoje słowo i on podąża za tym słowem. So he followed the truth. I on podążał za prawdą. What Mataji was mentioning. But as Krishna, he is lying all the time. A jako Krishna on cały czas kłamie. I mean, in the childhood he's saying, I didn't steal the butter, and he's stealing the butter. Jako dziecko on kradnie masło, a mówi, że nie kradł masła. Then, he stole the clothes of gopis and say, I don't steal. On ukradł ubrania gopi, on powiedział, że ja nie ukradłem tych ubrań. Then, in the young age, he's doing so much politics, The full Kurukshetra happened, yeah. W młodości on robił różne polityki i też wynikiem tego była bitwa na polu Kurukshetra. He gave promise he will not took any weapon, and then in the middle of the Kurukshetra he took the weapon to, chop off Bhishma. I nawet obiecał, że nie podejmie żadnej broni, ale kiedy Bhishma szarżował, to wziął koło i użył tego broni. So you will say, why Krishna is doing like that? I dlaczego Krishna robi w ten sposób? Yeah, because he wanted to show that I am God. Ponieważ on chciał pokazać wszystkim, że ja jestem Bogiem. Which means I'm a lawmaker, but I'm also a lawbreaker. Ja jestem osobą, która daje prawo i jestem osobą, która łamie prawo. Yeah, so that's why you can see that Ramayana is so deep in the message. I w ten sposób możemy zauważyć, że Ramayan jest bardzo głęboka w swoim przekazie. Okay, so you said Ramayana is journey of Ram, yeah? Więc powiedzieliście, że Ramayan jest taką podróżą pana Ramachandry. So all of you agree with my God brother? Czy możecie się zgodzić z moim bratem duchowym? I mean, don't be silent. Więc nie musicie być cicho. Yeah. Silence can mean either you understood everything or either you don't understand anything. Cisza może oznaczać albo wszystko już wiemy, albo niczego nie wiemy. Yeah. So do you all agree with this? It is also about Czy zgadzacie się z tym wszystkim? it is also about victory of good over evil. Okay, victory over good, over evil, okay. We can say Więc that. Ramayana także może być zwycięstwem dobra nad złem. But I mean that victory, so many wars are happening in last 100 years, and then you have to define what is good and what is evil. Więc tak wiele dobra i zła ma miejsce, ale musimy zdefiniować, co jest dobrem, a co jest złem. But that is a good point. No to jest dobry punkt. I'm looking what more is Ramayana. Chcę się dowiedzieć, co więcej znaczy Ramayan. So when Nagesh Prabhu he answered, he said Rama plus iron. He divided Ramayana is made of two words, Ram and iron. I Nagesh powiedział, że Ramayan to są dwa słowa, Rama i Ayan. Yeah. But you see what I said in the beginning, Ramayana is poetry. Ale powiedziałem na początku, że Ramayan jest poezją. Can I say? Yes, Prabhu. Maybe Ramayana is also separation between Sita and Ram, like Krishna and Radha. Yeah, that's a good point. To jest dobry punkt, że rozłąka pomiędzy Sita Devi i Panem Ramachandrą można porównać od rozłąki pomiędzy Radharani i Kryszną. And that exactly how if you divide Ramayana looks like. If you say Rama Yan, it means glories of Sita. I wtedy można, jak podzielimy to słowo na pół, Rama i Jan, możemy także definiować jako chwały Sita. So let me explain you. Rama
means Sita. Rama means Sita. Yeah, and Yan means glory. So it is about glories of Sita. Rama znaczy Sita i Ayan to są chwały, czyli chwały Sita Devi. So this is called Sita Charitram Mahat. There is a verse which is saying that how actually Ramayana is all about Sita. I też jest Sita Charitram, czyli jest też powiedziane, że Ramayan to jest po prostu ponad o Sita Devi. So actually it's a story of Sita. Więc także to jest historia Sity. Yeah. So what Sita is teaching us? Więc czego uczy nas Sita? Acharyas are explaining us. I to wyjaśniają acharyowie. And you will say, but wait a minute, we heard so many things on the television, what about that? Ale ktoś może powiedzieć, my tyle oglądaliśmy telewizję o Ramayonie, więc co z tym? They never told us about these things. Ale nigdy oni nie mówili nam o tych rzeczach. So the thing is, when who knows Ramayana better than Ramanujacharya? Więc kto może lepiej znać Ramayany niż Ramanujacharya? You will say, who is Ramanuja? Who know Ramanuja in this room? I kto wie, kim jest Ramanuja? So, you know, Anuj, Lakshman. yeah, Ramanuja is Lakshman. Ramanuja to jest Lakshman. And how is it? Anuj means brother, small brother, and Ram. So he's the small brother of Ram, and that is Ramanujacharya. Więc Ramanuja to znaczy, że młodszy brat Ramy, czyli ten młodszy brat to jest Lakshman. So, młodszy brat Rama. Nazywa się Lakshman. So, yeah, okay. So that's why, Lakshman was present there. So it's a first-hand experience he's telling, yeah? Więc tam też przebywał Lakshman, więc ma z pierwszej ręki informacji o Ramayanie. So Ramanujacharya taught it to his nephew, who is called Govindraju, and he wrote a commentary on. I Ramanujacharya przekazał tą wiedzę o Ramayanie swojemu wnukowi, Yeah, nephew. czyli wnukowi, jak ma na imię? Govindraju. Govindaraj, i on napisał komentarz. Yeah. So what we are speaking here is all coming from there. Więc o czym teraz my mówimy, to wszystko pochodzi od tego. So back to Sita. Wszystko wraca do Sita. So Sita is teaching us, according to Acharyas, three main things. I zgodnie z acharyami Sita Devi uczy nas trzy rzeczy, główne rzeczy. She's acting as a spiritual master. Ona działa jak mistrz duchowy, She's acting as a devotee. ona działa jako wielbiciel And she's acting as a wife. i działa jako żona. So the question is, let's look at these three roles one by one. I przyjrzyjmy się tym wszystkim trzem rolom, jedna po drugiej. So first thing is why Sita wanted to go with Lord Ram to the jungle. Więc dlaczego Sita Devi chciała pójść do lasu z panem Ramachandra? Why she didn't hurt his husband and stayed behind? Dlaczego ona nie słuchała się swojego męża i nie chciała zostać w pałacu? This Prabhu is thinking, why she didn't hurt his husband? Dlaczego nie słuchała się swojego męża? What's the answer? Because it was a duty as a wife to stay with a husband. Okay, so it was the Więc tutaj Mataji nam daje odpowiedź, że to jest obowiązek żony, aby być zawsze ze swoim mężem. So you are saying it's her stri dharma. To są religijne obowiązki kobiety. Okay, if you say so, then why Lakshman wife Urmila didn't went? Więc jeżeli tak mówisz, dlaczego żona Lakshmana nie poszła z nim? I mean, does she didn't know stri dharma? Czy ona nie znała tej darmy As a kobiet? devotee, she wants to suffer all the sufferings and feel whatever. So you mean Urmila is not a devotee? Sister Mataji says as a devotee, Sita wanted to feel. Separation? No, feel, all the pains and this, and I said so. Urmila was not a devotee; she didn't want it to feel. Więc Urmila, tutaj, że Urmila, ona chciała utrzymać, czy taką
przejść przez te bóle separacji, ale czy ona nie jest wielbicielem? I mean, Lakshman said don't come, but also Ram said don't come, but she overruled. Więc Lakshman powiedział nie idź ze mną i pan Ramachandra powiedział nie idź ze mną, ale Sita Devi ona się nie posłuchała. So what is happening here? Więc co się dzieje tutaj? So what do you think? Maybe because she's eternal, like why? So you mean Sita is eternal and like Lakshman's wife is not eternally with her? I don't know. No, she is. Yeah. But that's a nice thing, Prabhu. Tutaj jest taki argument, że to jest wieczny związek pomiędzy Sita Devi i Ramachandrą, więc a czy Lakshman nie ma wiecznego związku pomiędzy, nie ma związku pomiędzy jego żoną a synem? Any more ideas? Czy są jakieś dodatkowe idee? That is nice point. Whole Ramayana would not happen if Sita will not go. Więc to jest dobry punkt, że cała Ramayana by się nie wydarzyła, gdyby Sita Devi nie poszła z Ramachandrą. So our acharyas are explaining this. Więc acharyowie to wyjaśniają, So the first thing, yes, she wanted to serve the Lord, więc że ona chciała służyć Panu. but the most important thing is she wanted to go because by going she would know that Ramayana will happen, or in another word she wanted to glorify Lord Ram. Ona chciała gloryfikować Pana Ramachandra, więc i innym aspektem jest to, że Ramayana nie wydarzyłaby się w odpowiedni sposób. Because Sita Devi is a devotee, Ponieważ Sita Devi jest wielbicielką, and when Ravan kidnapped Mother Sita, kiedy Ravan porwał Sita Devi, she wanted to show the world the courage the Lord has, and he always come forward to protect his devotees. i ona chciała, i Ramayana to pokazuje właśnie, że ponieważ Sita Devi jest wielbicielką, to wtedy Pan Ramachandra, on pokazuje tę odwagę i tą ochotę, żeby wyzwolić czy pomóc swojemu wielbicielowi. So for Sita to go with Lord Ram is service to the Lord. Więc Sita Devi udała się razem z Panem Ramachandra mu służyć. For Urmila to not go with Lakshman is also the service. A Urmila, że nie udaje się z Lakshmanem do lasu, także to jest służba. How is that? Dlaczego tak się dzieje? Because Lakshman is serving Lord Ram and Sita. Ponieważ Lakshman służy i Panu Ramachandry i Sita Devi. But if she would go, his wife, Lakshman would have to take extra care and his attention would be diverted. A ponieważ kiedy jego żona by udała się w podróż do lasu, to jego uwaga, którą skupił na Panu Ramachandrze i Sita Devi, byłaby tak rozdzielona i musiałby służyć też swojej żonie. Yeah, and that's why she stayed back. Dlatego ona pozostała. So the point is to be with God for service or to separate yourself from God for service. The major point is serve God. I można służyć Bogu będąc razem z Nim i można służyć Bogu będąc w separacji z Nim. Głównym aspektem jest służba. Yeah, and then comes this question to people, who is greater, like you divided the Ramayana to Ram plus Ayan or Rama plus Ayan, so is Lord is greater or Sita is greater? Some people ask such I teraz questions. możemy zapytać, kto jest bardziej ważny, kto jest wyższy, Pan Ramachandra czy Sita Devi? So what do you think? Więc o czym, I think jak myślicie? mothers will obviously answer. She already answered before I asked the question. Więc Badaci oni od razu już mają odpowiedź, zanim zadałem pytanie. I have to humbly agree with mothers. I have to agree with her. No, muszę się zgodzić z ich odpowiedzią. Why? Because actually acharyas are saying that she is serving Lord. So a devotee, Lord say, is higher than me. Ponieważ ona służy Panu,
wielbiciele stoją wyżej niż Pan. So that's why she's also explaining the second part of her character, that is devotee. I dlatego w ten sposób ona wyjaśnia drugi aspekt jej osoby, czyli bycie wielbicielem. So what Lanka is representing? Więc co Lanka reprezentuje? Lanka is representing this material world. Lanka reprezentuje materialny świat. And it is she is teaching us how to do devotion while you are in this material world. I ona uczy nas, jak wykonywać służbę oddania, podczas kiedy przebywasz w świecie materialnym. And when you are in this material world, she saw this deer. A kiedy ona była w świecie materialnym, kiedy zobaczyła tego Marich. Golden deer. Jelonka. So, Złotego yeah. jelonka. So deer, desire. Both are close, yeah? Więc deer znaczy też desire, czyli pragnienie. So it means when you are in this material world, you can be tempted by the desires. I podczas kiedy przebywamy w świecie materialnym, możemy mieć pokusę do tego, aby mieć materialne pragnienia. And you will say, well, Lord Ram is with her. How she could get attracted to this, golden deer? A pan Ramajany tak się dziwi, ona jest z Rzymem. Dlaczego ona tak poczuła atrakcję do tego jelonka? So she's helping us to understand, even if you with Lord Ram, the Maya is very strong. I to jest takie znaczenie, że nawet jeżeli masz osobiste towarzystwo pana Ramachandry, Maja może być bardzo silna. And how she manifests her strongness by making herself very attractive and appealing to the living entity. I jak ona robi się potężna i ponieważ ona jest tak, pokazuje swoją takie powaby i taką moc. So the point is, don't have faith in yourself that you will not fall in Maya. Nie miejcie wiary w siebie, że nie jesteście w stanie upaść w sidła Mai. So even if you are God, you can still be subjected to Maya. Nawet jeżeli jesteśmy, Even if you are with God, you are. nawet jeżeli jesteśmy z Bogiem, możemy być pod wpływem Mai. Chaitanya Mahaprabhu happened the same. Kala Krishna Das. He was his private servant, and still he fell for this gypsy girl. Tak jak Pan Chaitanya miał swojego osobistego sługę Kala Krishna Das i on, mimo wszystko, że miał towarzystwo Pana Chaitani, on upadł z jakimiś cygankami. And we think we are safe in this world, but we are totally not safe. I myślimy, że wszystko będzie w porządku, jesteśmy ocaleni w tym świecie materialnym, ale tak nie jest. And Prabhupada was giving a lecture, and he said in this lecture to his disciple, he said that you will all fall down. I w pewnym momencie Śla Prabhupada dawał wykład i mówił, że do swoich uczniów, że wy wszyscy upadniecie. And they asked, why Prabhupada you are telling such thing? I oni zapytali, dlaczego Prabhupada mówisz o tych rzeczach? And Prabhupada said, because you are all too courageous, you want to preach and do all the courageous things. Ponieważ jesteście tacy odważni, chcecie robić to w taki odważny sposób, But you don't pray enough. ale zbyt wystarczająco się nie modlicie. And it's not easy to fight with illusion. I to nie jest łatwe, aby walczyć z iluzją. You are not afraid of Maya enough. Yes, you are not afraid of Maya. Nie boicie się wystarczająco Mai. Alright, so that is the teaching which she is giving us. I to jest nauka, którą nam daje. Yeah. And then where the Ravan kept her in Ashok Vatika? I gdzie trzymał Sita Devi Ravana w lesie drzew Ashoka? So this was the most beautiful garden of that time, the most beautiful. I to był najbardziej piękny ogród w tamtym czasie. And this beautiful forest is representing what? I ten cudowny las, co reprezentuje? Świat. Body. Wody? Yes. Ciało. Everyone thinks they have the most beautiful body. Każdy myśli, że ma piękne, wspaniałe, I mean, lizać ciało. ask everyone, no one will say I'm ugly. Nikt nie powie, że ja jestem brzydki.
do that experiment. Yeah? No one will admit this thing, even if they are ugly. Nikt się do tego nie przyzna, nawet jeżeli jest brzydki. Why? Because we are very much invested within our body. Ponieważ jesteśmy tak zakochani sami w Yeah? So naszym ciele. So when Sita is kept in this Ashok Vatika, she is representing how a soul is captured within the body. Więc kiedy Sita Devi przebywa w tym lesie Ashoka, to pokazuje, jak żywa istota jest uwięziona przez to materialne ciało. And then Ravan is representing greed, lust, anger, these type of desires. A Ravana, on reprezentuje pożądanie, chciwość, złość, zazdrość i iluzję. So what we want to do? We want to kidnap the soul. I co on chce zrobić? On chce porwać tą duszę. So basically Ravan was coming and telling to Sita, surrender to me or else I will eat you for breakfast next month. I Ravana tam przybywał do tego lasu Ashoka i mówił do Sita Devi w następujący sposób: podporządkuj się mnie, inaczej zjem cię na śniadanie w następnym miesiącu. And that's what the lust, anger, greed does. You have temptation, do this, do this, do this, or else you will not be happy, you will get depression. Yeah? I w ten sposób te pragnienia oparte na pożądaniu, chciwości, zazdrości chcą, żebyśmy podporządkowali się nim, bo w innym wypadku nie będziemy szczęśliwi, będziemy mieli depresję. But what a devotee does, A co robi wielbiciel? that's what Sita Mata is teaching. To właśnie tego uczy nas Sita Devi. Mother Sita, she never surrendered to Ravan. Matka Sita, ona nigdy nie podporządkowała się Ravanie. And she was praying for the Lord to come and rescue her. I ona modliła się o to, żeby Pan Ramachandra ją wyzwolił. And this is the mood of devotee, Prabhupada is explaining. I Śla Prabhupada wyjaśnia ten nastrój wielbiciela. That devotee is always praying in the heart to the Lord, oh Lord. Wielbiciel w swoim sercu ciągle modli się do... And that's what Mahaprabhu is praying also. W ten sposób również modli się Mahaprabhu. Ainanda tanuj kinkaram patitam mam vishme bham badu. This means ocean, right, of desires he has fallen. So please rescue me. O Panie, upadłem w ten ocean materialnych pragnień, proszę, wyzwól mnie. Yeah. Okay. But in Ashokvada there were many demons. Ale w tym lesie Ashoka było również wiele demonów. So there were these demons who had just one eye only. Były takie demony, które mają tylko jedno oko. Yeah. So what these one eye demons are representing? I co te demony, które mają jedno oko, one reprezentują? You, Prabhu? Okay. Thing is, they are why? Dlaczego? Why false ego don't have? Naszego ego nie ma dwóch oczu. Because when your false ego is awakened all the time, Kiedy twoje fałszywe ego jest ciągle rozbudzone, what you see, you just listen one thing only. słyszysz tylko jedną rzecz. I am right. Ja mam rację. My way or highway. My way or highway. Czyli mój Muszę tylko się nauczyć tych słów angielskich. Albo mój sposób, albo ty ruszasz w drogę. Yeah? I mean, we don't listen anyone. Ta osoba pod wpływem fałszywego ego nikogo nie słucha. So that's why when the false ego, you always think I am right and other person is wrong. I kiedy jesteśmy pod wpływem fałszywego ego, to mamy taką koncepcję, że ja mam zawsze rację, a ty masz zawsze nierację. So even a small child like her, she will have this false ego. Nawet to małe dziecko będzie miało to fałszywego ego. When she wants something, she will cry and full block will hear her. Jeżeli coś chce to dziecko, to cały blok będzie słyszał ten wrzask. And mother said, don't please, just give up. And she said, no. I mama tłumaczy, proszę nie rób tak, nie krzycz, no ale dziecko nie podda się. I'm not saying only this child, I'm saying children in general.
I mówię tylko o tym dziecku, wszystkie dzieci. Yeah, because remember we are discussing here Ramayana, so everything which is mentioned is applicable for all. Więc my dyskutujemy z Ramayanem, że mówimy tu o tych różnych detalach i te detale są takie, mówią każdemu z nas o tym, co mają wiedzieć. Okay, and the third role, Sita is acting as a spiritual master. I tą trzecią cechą Sita Devi jest to, że działa jako mistrz duchowy. So we say every morning, if you wake up for Mangala, Yasya prasadam bhagavad prasado. So which means without the blessing of Guru, you can't approach the Lord. I kiedy codziennie wstajemy na Mangalarati, jest ta modlitwa Yasya prasadam bhagavad prasado. Bez łaski mistrza duchowego nie możemy otrzymać łaski Kryszny. So without the blessings of Sita, you can't attain Lord Rama. Bez błogosławieństwa Sita Devi nie możemy osiągnąć towarzystwa, błogosławieństwa Pana Ramachandry. I mean Sugriv, he attained the association of Lord Ram thanks to Sita. I Sugriv, on otrzymał towarzystwo Pana Ramachandry dzięki Sicie. Yeah? I mean what he did, Co on zrobił? he just got the jewelry of Mother Sita and he showed to Lord Ram, and that's how they become friends. I Sugriva, to tylko on pokazał te klejnoty, które pochodzące od Sita Devi, pokazał Panu Ramachandry. To wszystko co on zrobił. Vibhishan took shelter of Mother Sita. Vibhishan przyjął schronienie Sita Devi. That's how he got shelter of Lord Ram. I w ten sposób on otrzymał schronienie lotosowy stóp Pana. How is that? Jak to jest możliwe? Because in this Ashok Vatika there were many demons and there was the head of the demon. Ponieważ w tym lesie Ashoka było wiele demonów, ale był także główny demon. So anyone know what was the name of this head demon? To był, czy znacie imię tego głównego demona w tym lesie? She was female, by the way. Ona była żeńska. Trijata, Jai. Trijata. Trijata? Yes, yes. Trijata. So you know who she was? Wiecie kim była? Kim? She was serving Mandodri and she was taking care of Sita. Yeah, but who And she Sita was? mentioned as a mother, Vijita mother. Yeah, that was the role she was playing, but who she was? Whose daughter she was? No idea. She was daughter of Vibhishan. Więc ta Trijita, ona była córką Vibhishana. Yeah. So Vibhishan said that all these demons will be disturbing Sita. So please you know take care of her and protect her. Więc Vibhishan powiedział swojej córce, te wszystkie demony, które tam znajdują się w tym lesie, one będą niepokoiły Sita Devi. Ty masz się tam udać i zaopiekować się Sita Devi. And because of this, Vibhishan got Lord Ram's shelter. I dlatego Vibhishan mógł otrzymać schronienie Pana Ramachandry. Which means without the blessings of Radha, you can't serve Krishna. I dlatego bez błogosławieństwa Radharani nie jesteśmy w stanie służyć Krysznie. And it also doesn't work other way around. It also doesn't work other way around. I to nie może być odwrócone. Nie działa, jak to odwrócimy. Means you need blessings of Krishna also to able to serve Radha. I także potrzebujemy błogosławieństw Kryszny, żeby móc służyć Radharani. So for example, Ravan, he didn't want it to serve Lord Ram, but he wanted to just have Sita. Yeah? Tak jak Ravan, on nie chciał służyć Panu Ramachandrze, on chciał po prostu mieć tylko Sita Devi. Okay. So now, who is higher devotee than Sita? Więc teraz pytanie, kto jest większym wielbicielem niż Sita Devi? The one who's worshipping Sita. The one who is worshipping. That's a logical answer. The one who is worshipping Sita. Ta osoba, która wielbi Sitę. That's very correct answer. Yeah, that's correct. Very correct answer. Lakshman. Yeah, Lakshman. Lakshman? Because when Lakshman, he wanted to go out with the Lord to the jungle, so he's praying to Lord Ram, but so he's holding feet of Lord Ram, but he was praying to Sita. So he was looking to Sita and offering prayers to her, that please, do something that he take me.
Więc w sytuacji, kiedy pan Ramachandra decydował się na pójście do lasu, Lakshman złapał swojego starszego brata za stopy i modlił się do Sita Devi, żeby przekonać, that he will take her to the jungle. He will take him to the jungle. żeby oni zabrali go również do lasu. So that's funny. Yeah, you hold feet of Ram, but you are praying to Sita. Więc to jest takie zabawne, że łapie za stopy pana Ramachandra, a modli się do Sita Devi. So the teaching is the more lower you get, the more mercy you receive. I to jest taka nauka dla nas, im bardziej niżej udamy się jako sługa, tym więcej dostaniemy łaski. Yeah. So the thing is, in material world, everyone want to be in front, but in spiritual world, everyone want to be back. W materialnym świecie każdy chce być jak najbliżej, jak najwyżej, a duchowe zrozumienie, w duchowym świecie każdy chce być jak z tyłu, jak najniżej. So who is Lakshman? Lakshmi Sampanna iti Lakshman. One who has wealth. Lakshmi means wealth. Kim jest Lakshman? To osoba, która ma bogactwo. And what type of wealth he has? Jakiego rodzaju bogactwo on posiada? So just to explain you, Lakshmi means wealth. Więc wyjaśnię wam. Lakshmi znaczy bogactwo. And Van means one who possess. Van znaczy osoba, która posiada. So Lakshman means one who possesses the wealth. Więc Lakshman znaczy osoba, która posiada bogactwo. Wealth of devotion. I bogactwo oddania. He did the most difficult services. On wykonywał najbardziej wymagające służby. I mean, for 14 years he didn't slept. Przez 14 lat nie spał. 14 years he remained celibate. Przez 14 lat był brahmacharinem. And then after doing all this big battle, he was the one who had to go and drop the Sita to the forest. I po 14 latach, po całej tej walce, on był osobą, która zaprowadziła Sita Devi do lasu. So I mean, Ram could have asked anyone, Bharat or Shatrughan, you do it, but he asked specifically Lakshman to do it. Więc pan Ramachandra mógł spytać albo Bharatę, albo Shatrughnę o to, ale nie, on tak szczególnie polecił to Lakshmanowi. Why? Dlaczego? Because he wanted to see whether how much you are devoted to him. Ponieważ on chciał sprawdzić Lakshmana, jak bardzo jesteś oddanym. Which means Lord will always test you. Do you want sense gratification or do you want to serve the Lord? I w ten sposób Pan testował go, czy chcesz zadowolenia zmysłów, czy chcesz mi służyć. And by this way, he also want to glorify his devotee. I w ten sposób również Pan chciał gloryfikować swojego wielbiciela. Yeah. So I mean, look at Srila Prabhupada. You know, he is known for all the difficulties which he has faced in the services. Tak jak Śla Prabhupada, on był osobą, która jest znana z tego, jak wiele trudności i przeszkód pokonał w swojej służbie I oddanej. mean, outside ISKCON, barely people know Prabhupada. Dlaczego poza Iskonem ludzie nie znają Śla Prabhupada? But he always glorified Krishna. Ponieważ on ciągle gloryfikuje Krysznę. Yeah? And that is the example of a devotee. To jest przykład wielbiciela. I mean, if just Prabhupada, you know, would come and everything will be nice, we will not remember. But we remember Prabhupada because, you know, he had problems, heart attack, but still he's determined to spread the Krishna consciousness in the world. Kiedyś na Prabhupada by przybył i nie byłoby żadnego problemu, nie byłoby żadnego oporu, to nie pamiętaliśmy go tak, ponieważ pamiętamy go dlatego, że on przebył tak wiele różnych problemów, miał atak serca, wiele przeszkód i dlatego pamiętamy o nim. So basically the love manifests when there are problems. I możemy stwierdzić, że miłość manifestuje się wtedy, kiedy mamy problemy. How do you get butter out of milk? By churning it, yeah? W jaki sposób chcemy osiągnąć coś więcej z mleka przez churning? Churning, like you, What's churning? like you know, make. Ucieranie. Translation. Churning.
How do you... Ah, okay. You can turn. Ubijanie mleka? You know, you just sort of whip it Masło up. robił. Ja wiem, ale co? Ubijanie? Ubijanie. Ubijanie mleka na masło. Nie z mleka się Śmietanki. Yeah. ze śmietanki się nie zrobi. So basically when the problem comes, your life is sort of churn, and then you see whether you really have love or you just have lust for your own self. I to jest taki test dla nas w momencie, kiedy mamy problemy i kiedy po prostu jest problem, czy zamanifestuje się z tych problemów miłość do Kryszny, czy miłość do nas samych, do zadowalania zmysłów. And the second thing which Lord is teaching is the higher you go in devotion, the more you love challenges. I inną rzeczą, którą uczy nas Pan, jest to, że im wyżej będziemy iść na ścieżce służby oddania, będziemy bardziej kochać wyzwania. So new devotees, when they come, you know, they feel happy, they are ecstatic in the kirtan and they want to chant and feel peaceful, yeah? I młodzi, świeżi wielbiciele, oni są bardzo ekstatyczni, uśmiechnięci, szczęśliwi, ekstatycznie towarzyszą w kirtanie. But advanced devotee, they love challenges. Ale zaawansowani wielbiciele, oni podejmują wyzwania. So Bhaktivinoda Thakur is writing in Sharanagati. I to o tym pisze Śrīla Bhaktivinoda Thakur Sharanagati. Atmanivedan, in that there is a line, Tomaro Sever. So he's saying, my dear Lord. I w jednej z pieśni mówi, o mój Panie, The problem and risk in your service is my real life. problemem w podejmowaniu ryzyka to jest moje życie. So he's saying, I like that and I like to take those risks. Ja to lubię i lubię podejmować ryzyko. And Lakshman never dreamed that even in his dream, Ram will ask him to, you know, set Sita away, separate them. I Lakshman nawet sobie nie wyobrażał sobie nigdy tego, że będzie musiał otrzymać polecenia od pana Ramachandry, aby wyprowadzić Sitę z powrotem do lasu. But Lord did exactly this. Ale dokładnie to zrobił Pan. The point is, if you are trying to escape something, God will just bring it on your face. He will not let you escape that. I jest tak powiedziane, że chcesz uniknąć jakiejś odpowiedzialności, chcesz się jakoś wymknąć, Bóg zrobi tak, żeby cię zmusi do tego, abyś podjął tę odpowiedzialność. So in the past time of Chaitanya Mahaprabhu, Murari Gupta is Hanuman. Więc w rozrywkach pana Chaitanya Mahaprabhu Murari Gupta jest Hanumanem. So he's saying, Lord, don't give me surprises. When we, you know, play the role in Ramayana, you gave so many surprises. I on modli się do pana Chaitani, nie dawaj mi jakichś niespodzianek. Kiedy byliśmy w Ramlila, w twoich rozrywkach, jako byłeś Ramachandrą, dawałeś mi tyle niespodzianek. I mean, he said that, you know, after fighting, you know, so many monkeys died, and at the end you just abandoned Sita. Like it was incomprehensible for our mind. A kiedy była bitwa, trochę mnie, jak można było bardziej kontrolować ją. Bo ona tak biega, mówi tego, ja nie mogę tłumaczyć, ja się nie mogę skoncentrować. Sorry. Yes, Prabhu. Kiedy Prabhu usłyszał jedno słowo od dziecka było jakieś, od razu było, proszę wyprowadzić dziecko, ale ja nie chcę tego robić. What happens is, Hanuman said that, you know, we fought so much, so many monkeys. Więc Hanuman powiedział, Lakshman. No, Hanuman. Yeah, Murari Gupta is saying to Mahaprabhu. Murari Gupta, ponieważ jest Hanumanem, w rozrywkach pana Chaitani, Murari Gupta mówi do pana Chaitani, ponieważ walczyliśmy tak mężnie w tej bitwie o lankę,
Walczyliśmy o Lankę tak dzielnie, tyle małp zostało zabitych, a później Sita Devi opuszczasz i wypędzasz ją do lasu. And these surprises are, untolerable. We couldn't even tolerate these surprises. I my nawet nie mogliśmy tolerować tych twoich niespodzianek. So he said, please, in this lila, don't give surprises. Proszę, żebyś w tych swoich rozrywkach nie dawał nam tych niespodziewanych rzeczy. And Mahaprabhu said, I knew, and that's why exactly I came for that reason today. Ja wiem o tym i właśnie po to się pojawiłem. That you will ask this question, so I came already to give you an answer. Zanim zapytałeś, ja już mam odpowiedź. I'm taking sannyas and I'm leaving my family and wife, everyone. Ja przyjmuję sannyasę, ja opuszczam moją żonę i wszystkich w rodzinie. So you see, that is the thing why God is not revealing Himself to us. I dlatego Bóg nie objawia się nam. Why? Because we have to be prepared for anything and everything. Dlatego, że powinniśmy być gotowi, żeby być gotowi na wszystko, But we are not. co się w naszym życiu dzieje. Yeah, but we are not ready for the surprises. Ale my nie jesteśmy gotowi na niespodzianki. And if God comes and He asks you to do something and you don't do, then you will go to hell. Bóg do nas, Yeah, if He comes, and asks you to do something and you don't do, then you go to hell, like Yudhishthir went. I on nie pojawia się i mówi nam, że jeżeli tego nie zrobisz, to pójdziesz do piekła. So Yudhishthir, Krishna said, Yudhishthir lie, and he said, I will not lie. I jest taka rozrywka na Kurukshetrze, że Krishna mówi do Yudhishtiry, proszę okłam, a on nie chce okłamać. Yeah. So you see, when Lord is not appearing in front of you, this is His mercy. To, że Bóg się przed nami osobiście nie pojawia, to jest Jego łaska. But when He's appearing in front of you, it is also His mercy. So to be with Lord is mercy, and right now He's not showing Himself, revealing Himself, this is also His mercy. Więc kiedy Pan jest w naszym osobistym towarzystwie, to jest łaska, i kiedy Pan nam się nie pojawia i nie ma Jego towarzystwa, to również można uznać to za łaskę. The point is, God nature is only to do mercy. He can do nothing else. I trzeba zrozumieć, że naturą Boga jest to, żeby ciągle dawać łaskę. Okay. So, Time is finished. yeah. So I think we can have just 5-minute questions and then. But I mean, there are many more characters which we could talk about. Czas się skończył, możemy powiedzieć tak wiele o różnych osobach w Ramajanie, ale możemy poświęcić 5 minut na pytania. Yeah, but the last thing I wanna say is what Prabhupada said. Ostatnią rzeczą, jaką chcę powiedzieć to, co powiedział Śla Prabhupada. Yeah, so Prabhupada mentioned it in Durban in a conversation. Więc to powiedział Śla Prabhupada w Durbanie. Yeah, and W konwersacji. and Prabhupada mentioned, he said, if you read Valmiki Ramayan, that is also good as reading Bhagavad Gita. Prabhupada powiedział, że czytanie Ramayany jest tak dobre, jak czytanie Bhagavad Gita. But if you read Bhagavad Gita, Ale jeżeli czytasz Bhagavad Gita, you understand the transcendental science very easily. wtedy w bardzo prosty sposób zrozumiesz duchową naukę. So there is no difficulty. Więc nie ma trudności. So we shall advise to read Bhagavad Gita. Dlatego powinniśmy wam radzić, żebyście czytali Bhagavad Gita. Srila Prabhupada ki! Okay, if anyone have any questions, comments? Czy ktoś ma komentarze, pytania? You have a question? Or a comment? In which sense you said that if Lord will appear upon you and you will not do whatever He asks, you will go to the hell? In which sense? Dałeś taką informację, że Bóg się nie pojawia, ponieważ jakby się pojawił, to by powiedział, że albo to zrobisz, albo pójdziesz do piekła. It's easy to understand. Jest to łatwe do zrozumienia. So if you have a wife and she say you do something,
Jeżeli masz żonę i ona mówi, proszę zrób to, and you don't do that, ale a ty tego nie robisz, where you are going? gdzie idziesz? I have no life, sorry. Ask your friend. O, ja nie mam żony, to zapytaj przyjaciela. So the point is that when you have a relationship, yeah, Kiedy masz związek, Lord is going to test you. Pan będzie cię testował. It doesn't mean God is someone who like to judge. No. He have a relationship, so he have, two-sided conversation going on. Więc tu jest ta konwersacja, która idzie w dwóch kierunkach. So because we are limited in our small aspect, Więc w naszym takim małym aspekcie my jesteśmy ograniczeni, but God have very big and broader vision. ale Bóg ma niesamowicie szeroką wizję. So that's why if Lord says something, we should accept it. Więc jeżeli Bóg coś mówi, powinniśmy to zaakceptować. But if we have the habit of not accepting, Ale mamy ten nawyk, aby nie akceptować. then we will listen to our mind. Wtedy będziemy słuchać naszego własnego umysłu. And the road to hell begins one step at a time. I wtedy ta droga do piekła zaczyna się od pierwszego Yeah. kroku. Then we don't hear God, we don't hear good advice, and we think we can solve everything. I nie słuchamy ani Boga, ani dobrych rad. I wtedy robimy sobie kłopot. Which ultimately means we are suffering. I w wyniku tego będziemy cierpieć. Yeah, you are not this body, you are soul. Nie jesteś tym ciałem, jesteś duszą. But how tightly, because we didn't hear what God is saying, look how deeply we are invested in this body. Ale nie słuchamy tego, co mówi Bóg i jak dużo zainwestowaliśmy w to ciało. Okay. Yes, Prabhu. Ale proszę mi wyjaśnić, jak to jest, że Bóg może być wysłany na 14 lat do lasu. Że Rama był wysłany na 14 lat. How it is possible that God can be sent to the forest for 40 years? So Prabhupada said, in material world everything is chance, but for spiritual people everything is plan. In material world, w materialnym świecie ludzie mówią, że to jest przypadek, a w świecie duchowym mówią, że to jest plan. So Ramayana was written by Valmiki before Lord Ram appeared here. Valmiki spisał Ramayanę zanim rozrywki pana Ramachandry miały miejsce. The title of this class is we are opening the secrets of Ramayana. Więc to jest tytuł tego wykładu, Sekrety Ramayany. Yeah. So that's what is mentioned in scriptures. Now the thing is, how can we write each and every detail so perfectly? Więc to jest ten sekret. Jak można napisać te takie detale i szczegóły? Because it was written by Valmiki's Acharya, he's a pure devotee. Wieść jest takie, że Valmiki jest acharyą, jest czystym wielbicielem. And he's writing about a perfect person. I on pisze o doskonałej osobie. That is God. So everything was planned before. Więc wszystko już było zaplanowane. So you know Kekai, who cursed the Lord that she asked two boons, and one of the boon was send Ram for 14 years to the forest, and second is make my son as the king. KK? Yeah. So you should say about KK. Yeah, she was this wife of one of the four. So you should say. Więc była taka, razem walczyli Dasharat, czyli ojciec pana Ramachandry i Kaikei. I Kaikei ocaliła życie Dasharata i ona za to chciała 2 błogosławieństwa. I później te 2 błogosławieństwa zostały wykorzystane, żeby pan Ramachandra został wygnany do lasu na 14 lat, a drugie błogosławieństwo, żeby Bharat, jej syn, był koronowanym księciem. So she saved the life of her husband. Ona ocaliła życie swojego męża. So how come Dasharath fell on the feet of Kekai and she didn't blink her eye? She becomes so cold-hearted.
A i wtedy, kiedy ona powiedziała te dwa pragnienia, on upadł do stóp swojej żony, ale ona była tak, no taka twarda w sercu. So I mean, can you imagine if you know someone's husband fall, if your husband fall on your feet, you will just start to cry, your heart will melt. I wyobraźcie sobie tę scenę, jeżeli do jakiejś kobiety jej mąż pada do stóp, no to wtedy jej serce mięknie. So Dashrath, the husband is holding the feet of his wife. I Dashrath on tak trzyma lotosowe stopy swojej żony. And at the same time, Lord Rama was holding the feet of Ranganath and praying that don't let KK change her mind. I w tym samym czasie pan Ramachandra trzymał lotosowe stopy pana Ranganatha, żeby ona nie zmieniła swojego zdania. So who will win? Więc kto wygra? Whose feet are more strong? Czyje stopy są bardziej potężne? So it was planned, Prabhu, before. Więc to był plan. Już zanim to się wszystko działo, już był pewien plan. So that is the thing. God is the supreme controller and everything is happening by His plan. I to jest taki dowód na to, że Bóg jest najwyższym kontrolerem i wszystko działa, i wszystko się dzieje zgodnie z Jego planem. Does it answer, Prabhu? Czy to jakoś odpowiada? Okay, one last question and then... Czyli ostatnie pytanie, będzie jakieś ostatnie pytanie? Nothing? Okay. So then we can finish here. Hare Krishna. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki Nityananda Prabhu ki jai. Sri Vikrama Swami Maharaj ki Jai. So now is the time for Kirtan. Mam taką sugestię, żeby ofiarować kwiaty panu Ramachandrze. Tylko prośba, jest tego niedużo, także po troszeczkę, żeby starczyło, dobra? हम फूल अर्पित करेंगे भगवान को तो ज्यादा नहीं है थोड़े थोड़े सब लेके और दे सकते हैं During the Kirtan, we try to offer these flowers for Lord Ramachandra, but there is no plenty of flowers, so just take a little bit, please, and not, okay? Tak, podchodzimy.
Ragupati Raghava Raja Ram Sajita Pavana Sita